Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Gdy Lew Tolstoj zapisał te słowa w Annie Kareninie, zapewne nie przypuszczał, że ponad 100 lat później będą one częścią historii w pewnej mało znanej grze komputerowej. A jednak trudno o lepszy cytat, bo Serca z kamienia nie opowiadają przede wszystkim o demonie, pakcie z diabłem czy nieśmiertelności. Opowiadają o rodzinie, która rozpadła się w sposób tak wyjątkowy, że nawet po śmierci nie może zaznać spokoju. Dziś opowiem wam historię, w której pan Lusterko jest wyłącznie katalizatorem wydarzeń, które rozegrały się za drzwiami pewnej rezydencji. Zanim przejdziemy do szczegółów, myślę, że warto poznać kontekst, ponieważ historia Olgierda i Iris zaczyna się na długo przed tym, kiedy Geralt z Rivii pojawia się przed drzwiami posiadłości Garin. Olgierd von Everec nie był od początku bezdusznym szlachcicem, którego poznajemy w Sercach z kamienia. Wręcz przeciwnie, pochodził z jednego z najbardziej wpływowych rodów Redanii. Ród von Evereców słynął z bogactwa, szermierki i wojskowych tradycji. Wychowywał się razem ze swoim młodszym bratem Witoldem, z którym łączyła go bardzo silna więź. Ze szczątków informacji rozsianych po całym dodatku możemy sobie ułożyć zupełnie inny obraz Olgierda. To nie był jedynie późniejszy awanturnik i przywódca wolnej kompanii. Wszystko wskazuje na to, że był również człowiekiem ciekawym świata, wrażliwym i dobrze wykształconym. Już podczas pierwszego spotkania możemy zauważyć drobny, łatwy do przeuczenia szczegół. Gdy Geralt zwraca uwagę na stojącą rzeźbę gołej baby i wybierzemy odpowiednią opcję dialogową, Olgierd z uznaniem zauważa, że Geralt zna się na sztuce. Ta krótka wymiana zdań pokazuje, że sam również się nią interesował. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Szczerze mówiąc, wolę twórczość Paxa Gernsta. O, czyli szkoła kowirska. Studiowałeś w Oksenfurcie? Nie, ale znam kogoś, kto studiował. Lubiłem kiedyś Wotticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Podobny obraz wyłania się ze wspomnień jego młodszego brata. Witold opowiada o Olgierdzie nie jako awanturniku, lecz jako człowieku, który dużo czytał, był ciekawy świata i potrafił godzinami rozmawiać o rzeczach wykraczających daleko poza walkę czy politykę. Szczerze mówiąc, nie znam Olgierda zbyt dobrze. Możesz mi coś o nim opowiedzieć? Olgierd to wspaniały człowiek. Prawdziwy kozak. Drugiego takiego nie znajdziesz w całej Redanii. Najlepszy i do wojaczki, i do zabawy, i w ogóle do wszystkiego. Szczeniakami byliśmy, a już się zdarzało podjazdy na wojnach robić. I niby czym różniliście się od pospolitych bandytów? No, wasz słowa. Niektórym, co z nami przestawali, rzeczywiście tylko bitki były we łbach, ale nie Olgierdowi. Na pewno nie jemu. On zawsze był świata najbardziej ciekawy. Wszystko go interesowało. Księgi czytał, obrazy lubił. No i narzeczoną miał, piękną, jak sen. Podczas włamania do domu aukcyjnego Borsodich możemy znaleźć jeszcze jeden przedmiot. List miłosny Olgierda do Iris. Nie czytamy tu słów cynicznego atamana, ani człowieka o kamiennym sercu. Czytamy słowa szlachcica, który jest zakochany bez pamięci. Moja ukochana, nie poddawaj się. Do ślubu z Ofirczykiem jeszcze tydzień, coś wymyślę. Może uda mi się zdobyć pieniądze, może łzami przekonam twojego ojca. Może bogowie wysłuchają moich modłów, a może zrobi to diabeł. Jeśli nic nie pomoże, wpadnę do świątyni przez okno i porwę cię sprzed ołtarza. Uciekniemy daleko, na koniec świata, gdzie nikt nas nie znajdzie. Piszesz o smutku, mnie też jest ciężko. Ciągle o tobie myślę. O tym, jak siedzieliśmy w alchemii do świtu nad butelką wina i rysowałaś nasz wymarzony dom na serwetce. Jak moczyliśmy stopy na pomoście, a ty się wygłupiałaś, śpiewając basem nieprzyzwoite piosenki. Całuję medalik z twoją podobizną, kiedy idę spać i kiedy się budzę. Klnę się na wszystko, co święte. Będziemy razem na zawsze. Bądź dzielna. Kocham cię. Twój O. To była prawdziwa miłość. Takiego Olgierda poznaje Iris Bilewic. Nie wiemy dokładnie, w jakich okolicznościach się spotkali, wiemy jedynie, że zakochali się w sobie.
Nie była to polityczna kalkulacja ani aranżowane małżeństwo. Była to relacja dwójki młodych ludzi, którzy po prostu chcieli być razem. Iris pochodziła z niezwykle zamożnego i szanowanego rodu Bilewiczów. I tak używam specjalnie spolszczenia, bo czemu nie? Jej nazwisko panieńskie w końcu jest wyraźnym nawiązaniem do Aleksandry Bilewiczówny, wielkiej miłości Andrzeja Kmicica z powieści Potop Sienkiewicza. To zresztą nie jest jedyne nawiązanie, jakie twórcy ukryli w ich historii. Im głębiej będziemy w nią wchodzić, tym więcej takich inspiracji zacznie się pojawiać. Iris była utalentowaną malarką. Co ciekawe, jeden z jej obrazów, Gwieździsta noc nad Pontarem, możemy kupić podczas aukcji w domu Borsodich. Dopiero później dowiadujemy się, że nie podpisywała swoich obrazów własnym nazwiskiem, lecz artystycznym pseudonimem Van Rock. Informację tą znajdziemy w notatce znalezionej w skarbcu domu aukcyjnego. Zachował się również obraz przedstawiający brodatego mężczyznę w futrzanej czapie, fałszywy autoportret. Tak naprawdę z Iris spotykamy się dużo wcześniej, jeszcze zanim staniemy na progu jej domu. Iris nie była wyłącznie malarką, była osobą niezwykle wrażliwą, patrzyła na świat przez pryzmat emocji. Nieprzypadkowo niemal całą ich historię poznajemy poprzez jej namalowany świat. Gdyby nie jej pamięć, być może nie poznalibyśmy tej opowieści wcale. Grecy wierzyli, że istnieją wydarzenia, przed którymi człowiek nie potrafi uciec. Paradoks polega jednak na tym, że bohater tragedii nie jest bierną ofiarą losu. To jego własne decyzje prowadzą go do katastrofy. Im bardziej próbuje oszukać przeznaczenie, tym mocniej sam je urzeczywistnia. Przeglądając wasze komentarze pod postem na karcie społeczności, natrafiłam na interpretację, która wyjątkowo zapadła mi w pamięć. Canadian Vengeance napisał: moim zdaniem historia Olgierda i Iris ma trochę formę greckiej tragedii. Olgierd za wszelką cenę chce uratować swoją miłość, jednak każde jego działanie przynosi efekt całkowicie odwrotny, przybliżając go do utraty ukochanej, coś co z góry wydaje się nieuniknione. Punktem kulminacyjnym jest oczywiście umowa z Odimem i cały efekt domina, który ta umowa spowodowała. Finał jest słodko-gorzki, tak jak to często bywa w greckich dziełach. Olgierd zachowuje życie i odzyskuje siebie, niestety traci majątek i osobę, którą tak walczył i dla której tak wiele poświęcił. Im dłużej analizowałam historię Olgierda i Iris, tym trudniej było mi nie zauważyć podobieństw do klasycznej tragedii greckiej. I nie chodzi tutaj o samego Fonevereca, bo choć to jego decyzje napędzają kolejne wydarzenia, ich konsekwencje spadają również na Iris. Przez pewien czas wszystko układało się dokładnie tak, jak sobie wymarzyli. Młodzi zakochani, pełni planów na przyszłość. Iris mogła rozwijać swoją pasję do malarstwa, a Olgierd wciąż patrzył przed siebie z przekonaniem, że świat stoi przed nim otworem. Nic nie zapowiadało, że już wkrótce wszystko zacznie się rozpadać. Pierwsze pęknięcia pojawiły się w rodowym majątku Fonevereców. Podczas jednej z rozmów z Geraltem Olgierd mimochodem wspomina, że jego rodzina zainwestowała znaczną część fortuny w przedsięwzięcie, które okazało się całkowitą porażką. Nieudana inwestycja w tartach i późniejszy nieurodzaj, kolejne długi i przegrane sprawy w sądzie, jak to mówią. Nieszczęścia chodzą parami. Jakby tego było mało, na ich drodze pojawia się Horst Borsodi. Bez sentymentów wykupuje kolejne zobowiązania Fonevereców. Ostatecznie przejmuje ich posiadłość i licytuje rzeczy należące do rodziny. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. I właśnie tutaj zaczyna się prawdziwe fatum tej historii, bo utrata majątku nie oznaczała jedynie biedy. Oznaczała utratę nazwiska, pozycji, szacunku, a w konsekwencji utratę ukochanej kobiety. Rodzice Iris nie widzieli w nim już przyszłego męża swojej córki. Widzieli człowieka, który nie był w stanie zapewnić jej bezpiecznej przyszłości. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Wtedy w ich życiu pojawia się książę Sirwat z Ofiru. Zatrzymajmy się na chwilę, bo tu pojawiło się bardzo ciekawe pytanie od użytkownika Voiceop 3558.
Mnie osobiście ciekawi, jak to było, że książę Ofiru zakochał się w szlachciance z Redanii. Wydaje mi się, że rzadko jest to poruszane pomimo tych zawiłości. Czemu to książę odległych krain miałby sobie wziąć za żonę Nordlinga? Dlaczego właściwie następca ofirskiego tronu miałby zainteresować się szlachcianką z Redanii? To ciekawa obserwacja. Z dostępnych materiałów wiemy, że Sirwat nie podróżował po Królestwach Północy po to, by znaleźć sobie żonę. Była to część jego przygotowania do objęcia tronu. Podróżował incognito, poznając obce kultury i zwyczaje. Właśnie podczas pobytu w Oxenfurcie poznał Iris. Nie wiemy, w jakich okolicznościach się poznali, wiemy jednak, że książę zakochał się w niej i postanowił poprosić o jej rękę. Z perspektywy Bilewiczów trudno było o lepszą partię. Trudno tutaj mówić o mezaliansie, ponieważ ród był bardzo wpływowy i zamożny. Takie małżeństwo mogło przynieść korzyści obu stronom. Dla Ofiru oznaczałoby bliższe relacje z jednym z ważniejszych redańskich rodów, dostęp na lokalne salony, a może nawet i obracanie się w kręgu bliskim Radowida. Dla Bilewiczów zaś było szansą na jeszcze większy prestiż i wpływy. Natomiast nie wiem, czy Bilewiczowie zdawali sobie do końca sprawę, w co pakują Iris, ponieważ chociażby z komiksu Córa Płomienia, w którym Geralt i Jaskier trafiają do Ofiru, możemy się dowiedzieć, że ojciec Sirwata Nibras ma bardzo wiele kochanek i nałożnic, a więc prawdopodobnie Iris byłaby jedną z wielu, gdyby Sirwat objął tron. Dlatego mam wrażenie, że pochodzenie kobiet nie jest dla nich aż tak ważne. Natomiast są to tylko moje dywagacje. Jeżeli wy macie jakieś przemyślenia w tej kwestii, to dajcie znać w komentarzu. Historia zaczyna przyspieszać. Majątek von Evereców przestaje istnieć. Rodzina Iris zrywa zaręczynę. Na horyzoncie pojawia się bogaty książę z Ofiru. I właśnie tutaj Olgierd dochodzi do momentu, z którego nie widzi już żadnego wyjścia. Wspomina w rozmowie z Geraltem, że tamtego dnia, gdy dowiedział się o decyzji Bilewiczów, wdał się w bójkę w lokalnej karczmie i pił na umór aż do brzasku. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. Olgierd nie wie jeszcze, że za chwilę przekroczy granicę, za której nie będzie już odwrotu, bo zaraz potem następuje perypetia. Punkt zwrotny, chwila, w której los bohatera obiera już zupełnie inny kierunek. Dla Olgierda nie jest nią śmierć, nie jest nią utrata majątku, nie jest nią nawet pojawienie się Odima. Jest nią decyzja, którą za chwilę podejmie, decyzja o zawarciu paktu. Od tej chwili wszystko, co robi w dobrej wierze, będzie prowadziło do dokładnie odwrotnego skutku. Spotyka się z panem Lusterko na rozstajach w miejscu, które od stuleci kojarzone jest z podejmowaniem decyzji, od których nie ma już odwrotów. Co ciekawe, sam Gaunter Odim wspomina to z niejakim rozrzewnieniem. Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy jak szkapa, w połatanej koszulinie. Wszystko, co miał, to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. Mijają lata, pakt został zawarty, a jego konsekwencje odcisnęły piętno na wszystkich, którzy byli z nim związani. W tym samym czasie Geralt z Rivii trafia do karczmy Siedem Kotów, gdzie na tablicy ogłoszeń pojawia się nowy kontrakt. Wystawił go Olgierd, oferując wysoką nagrodę za zabicie potwora grasującego w kanałach Oxenfurtu. Zgodnie z ogłoszeniem udaje się do posiadłości Garin, gdzie po raz pierwszy spotyka von Evereca i jego kompanię. Po rozmowie opuszcza posiadłość i rusza do Oxenfurtu. Schodzi do kanałów, spotyka Shani, która towarzyszy mu w drodze do leża potwora, ponieważ szuka otrutki na toksynę. Wiedźmin staje twarzą w twarz z królewiczem Ropuchem. W chwili, gdy zadaje mu ostateczny cios, okazuje się, że potwór zamienia się w człowieka. Klątwa zostaje zdjęta i tym razem nie przez pocałunek, a wiedźmiński miecz. Przed Geraltem leży książę z Ofiru, Sirwat, ten sam człowiek, za którego przed laty rodzina Bilewiczów chciała wydać Iris. Dopiero później Geralt pyta Olgierda, skąd znał księcia i jak doszło do rzucenia klątwy. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja,
A może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł? Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drążyć? Na początku Olgierd mówi o klątwie dość zbywczo, jakby książę po prostu czymś mu się naraził, a on w gniewie rzucił kilka słów za dużo. Dopiero później okazuje się, że Ofirczyk próbował uwieść Iris historią o żabie, która po pocałunku przemienia się w księcia. Olgierd postanowił więc spełnić tę bajkę po swojemu. Chciał być żabą, to został żabą. Tyle, że w tej wersji nikt nie miał już odczarować go pocałunkiem. Skąd właściwie znałeś tego Ofirczyka, którego zamieniłeś w potwora? Ależ jesteś ciekawski. Przecież lubisz gadać o sobie. No, nie da się ukryć. Ofirczyk był królewiczem, który podróżował po świecie incognito, by poznawać obce zwyczaje. Była też pewna dziewczyna. Ktoś ważny dla niego i dla mnie. Wówczas nie mogłem się równać z zamorskim arystokratą, więc rodzice obiecali jej rękę Ofirczykowi, mimo że to mnie kochała. Żebyś ty widział, jak on ją czarował. Gdy pytała go, dlaczego podróżuje w przebraniu zwykłego kupca, odpowiadał, że jest jak żaba z bajki. Wystarczy jeden pocałunek, żeby stał się dla niej księciem. Chciał być żabą, to został żabą. Tutaj zrodziło mi się małe pytanie, czy Olgierd rzeczywiście był w stanie rzucić tak potężną klątwę? Sam wspomniał, że zrobił to w przypływie ogromnego gniewu. Nigdy jednak nie wyjaśnia, w jaki sposób tego dokonał i co ciekawe, gra również nie udziela jednoznacznej odpowiedzi. W świecie Wiedźmina klątwy bardzo często rodzą się z silnych emocji, wypowiedzianych słów i intencji, nie zawsze z klasycznego rzucania zaklęć. Sama definicja klątwy w uniwersum mówi o niej jako złowrogiej magii prowadzącej do nieszczęścia lub przemiany, ale nie ogranicza jej wyłącznie do czarodziejów. Co więcej, zarówno u Sapkowskiego, jak i w grach mamy wiele przykładów klątw, w których autor nie był zawodowym magiem. Najbardziej znanym przypadkiem jest Adda i jej przemiana w strzyga. To, czy klątwa Sirwata powstała w ten sposób, pozostaje otwartym pytaniem, ale fakt, że Olgierd mówi o przypływie ogromnego gniewu, sprawia, że taka interpretacja doskonale wpisuje się w zasady tego świata. Po zabiciu księcia Geralt sam omal nie przypłaca tego życiem. Zostaje pojmany przez Ofirczyków, którzy przybyli do Oxenfurtu po to, aby spróbować odczarować następcę tronu. Z opresji wyciąga go jednak pan Lusterko, który tym samym wciąga go w całą kabałę związaną z tą historią. Po wszystkim Geralt wraca do posiadłości Garin, aby poinformować Olgierda o wykonaniu zlecenia i odebrać nagrodę. Na miejscu zastaje jednak scenę, która od pierwszych minut pokazuje, jakimi zasadami rządzi się kompania von Evereca. Dwoje ludzi prowadzi trzeciego pod pień. Wyrok już zapadł. Za chwilę zostanie wykonana egzekucja. Geralt może pozostać biernym obserwatorem albo spróbować powstrzymać ludzi Olgierda. Jeśli zdecydujemy się stanąć w obronie skazańca, dochodzi do jednego z najbardziej charakterystycznych pojedynków w całej grze. Co ciekawe, już sama wymiana zdań przed walką zawiera kolejne nawiązanie do potopu i słynnego pojedynku między Kmicicem a Wołodyjowskim. Może waść chcesz zaczekać, aż siąpić przestanie. Mnie wszystko jedno. I dobrze. Stawaj! Sam pojedynek z Olgierdem również znacząco różni się od większości walk z ludzkimi przeciwnikami w grze. Olgierd nie porusza się jak pozostali szermierze, momentami jego sylwetka niemal całkowicie rozmywa się w ciemnej smudze, jakby na ułamek sekundy przestawała być materialna. Zatrzymane klatki sprawiają wręcz wrażenie, jakbyśmy nie walczyli z człowiekiem, lecz z czymś zawieszonym pomiędzy światem żywych, a czymś znacznie bardziej niepokojącym. Oczywiście nie wiadomo, czy te wszystkie efekty mają znaczenie fabularne, czy są jedynie świadomym zabiegiem artystycznym twórców, aczkolwiek dzięki temu, zanim scenariusz powie nam, że pakt z Odimem zmienił Olgierda, gra pokazuje nam to znacznie wcześniej jego wyglądem. Pojedynek kończy się w dość nieoczekiwany sposób. Geralt przeszywa szyję Olgierda, ta opada mu w tył, a mimo to nadal żyje. Z uznaniem klaszcze, chwali wiedźmińskie cięcie, po czym jak gdyby nigdy nic zakłada sobie głowę z powrotem na kark. Dopiero wtedy odwołuje egzekucję i daruje życie człowiekowi, którego przyprowadzili jego ludzie.
Co ciekawe, później dowiadujemy się, że mężczyzna dopuścił się morderstwa. Zabił ojca dziewczyny, która jest dziedziczką posiadłości Garin. Sam Olgierd nie wydał takiego rozkazu. Nie zmienia to brutalności całej sceny, ale pokazuje, że nie była to przypadkowa egzekucja niewinnego człowieka. Znacznie ciekawsza jest jednak rozmowa, która odbywa się chwilę później. Zszokowany Geralt pyta: Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić, a ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Ten fragment zwrócił moją uwagę. Do tej pory mogliśmy odnieść wrażenie, że historia Olgierda jest kolejną opowieścią o klątwie. Tymczasem sam von Everett temu zaprzecza. Mówi o konsekwencjach własnych życzeń i własnych decyzji. Aby Odim mógł upomnieć się o zapłatę, Geralt musi najpierw spełnić 3 życzenia Olgierda, a ten wybiera zadania, które początkowo brzmią niemal jak kaprysy. Urządzić zmarłemu bratu najlepszą noc w życiu oraz przynieść dom Maksymiliana Borsodiego. Po spełnieniu 2 pierwszych życzeń Geralt ponownie spotyka się z Olgierdem, aby dowiedzieć się, czego dotyczy ostatnie. Tym razem mężczyzna prosi go o przyniesienie fioletowej róży, którą wiele lat wcześniej podarował swojej żonie. Nadal czekam na 3 życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie? To masz życzenie. Spełnij. Geralt udaje się więc do dawnej posiadłości von Everettów. Gdy kontrakt z panem Lusterko się wypełnia, fortuna Olgierda zostaje odbudowana. Odzyskuje nazwisko, majątek i w końcu może poślubić Iris za pełnym przyzwoleniem jej ojca. Na pierwszy rzut oka wygląda więc na to, że otrzymał wszystko, czego pragnął. I właśnie tutaj kryje się największy paradoks paktów zawieranych z Gunterem Odim. Bo jego ofiary nie są karane przez niespełnione życzenia, wręcz przeciwnie. One dostają dokładnie to, o co proszą. Problem polega na tym, że dostają to w najbardziej dosłowny i bezlitosny sposób. Olgierd naprawdę odzyskał Iris majątek. Mógł żyć tak, jakby jutra miało nie być, ale jednocześnie utracił możliwość cieszenia się z tego. To właśnie jest jego kara. Odebranie człowieczeństwa, dzięki któremu spełnione marzenia mają jakiekolwiek znaczenie. Gdy wreszcie wchodzimy na teren posiadłości von Everettów, to nie jest po prostu kolejny przystanek questa, tylko wejście do świata, w którym Iris była zamknięta. Klucznik, którego tam widzimy, nie jest tylko strasznym potworem, ale elementem jej więzienia, strażnikiem porządku, którego ona nie wybrała. To miejsce od razu mówi, że historia Iris nie będzie tylko tłem, ale sercem tego, co zaraz zobaczymy. Sam klucznik pozostaje jedną z najbardziej niepokojących postaci w całym dodatku. Przybył z miejsca tak odległego, że nawet jego nazwa nic by Geraltowi nie powiedziała. A magią został zmuszony do służby w posiadłości. Pilnował terenu, dbał o ogród, wykonywał wszystkie potrzebne naprawy. To od razu pokazuje, że za tą pozorną troską kryje się przymus i kontrola. Walka z nim też nie jest zwykłym starciem. Klucznik walczy ciężko, powoli, niemal rytualnie. Kiedy wbija łopatę w ziemię, czerpie z niej energię teluryczną, czyli siłę związaną bezpośrednio z samą ziemią, z tym miejscem. Dzięki temu wzmacnia się i leczy rany. To bardzo pasuje do całej posiadłości. Dosłownie korzysta z mocy miejsca, którego pilnuje. I właśnie tutaj przypomniał mi się komentarz widza Masny Gim 5127, który zwrócił uwagę na samego klucznika. Napisał, że w historii Iris i Olgierda najbardziej zaintrygowała go właśnie ta istota. Ktoś, kto wykonuje rozkazy, nie okazuje emocji, ale być może wcale nie jest tak bezduszny, jak się wydaje. Nigdy wcześniej nie patrzyłam na klucznika w ten sposób. Pewnie dlatego, że trudno dopatrzeć się jakichkolwiek emocji na jego twarzy.
ale po tym komentarzu zaczęłam się zastanawiać i doszłam do wniosku, że coś w tym jest. Klucznik właściwie ani przez chwilę nie sprawia wrażenia istoty agresywnej z natury. Nie rzuca się na Geralta od razu. Jasne, ta powolna ekspozycja działa na napięcie przed tym, co zobaczymy pod kapturem, ale fabularnie on ma konkretne zadanie – chronić posiadłość Fonewereców przed intruzami. I właśnie to robi. Niezależnie od tego, czy sam tego chce, czy nie. A jeśli chcecie poznać dość szaloną teorię na temat klucznika, bardzo polecam wam materiał Pasztecik. Link będzie przypięty w opisie. Dopiero gdy walka dobiega końca, przed Geraltem pojawiają się dwie kolejne tajemnicze istoty. Czarny kot i czarny pies. To wejście jest mocne, bo chwilę wcześniej Geralt mówi wprost, że to, z czym walczył, nie powinno nawet żyć. A w odpowiedzi słyszy, że filozofowie nadal spierają się o to, co to znaczy żyć. Już w tym momencie zaczyna się przesunięcie. To, co wydawało się potworem, nagle wymyka się prostym definicjom. Sam kot mówi, że na pewno nie są zwierzętami, choć ludzie lubią myśleć o takich istotach jak o przyjaciołach domu. Brzmi to prawie ciepło, zwyczajnie, ale w tej posiadłości nawet takie słowa mają w sobie coś niepokojącego. Wiemy więc tylko tyle, że kot i pies znały klucznika, podobnie jak on przybyły z bardzo daleka i nie mogą mówić o wszystkim wprost. Kiedy Geralt pyta, dlaczego nie ostrzegły go wcześniej przed strażnikiem, odpowiadają, że są zobowiązane do zachowania dyskrecji. To kolejny szczegół, który buduje tajemnicę tego miejsca. Wiedzą więcej, ale nie zachowują się wobec Geralta wrogo. Wręcz przeciwnie, mimo tej dwuznaczności decydują się z nim rozmawiać, jakby jego obecność naprawdę je zaciekawiła. Same mówią, że rzadko mają okazję spotkać człowieka i chcą zrozumieć, co sprowadziło go do tego domu. Dopiero gdy Geralt wspomina o Olgierdzie i fioletowej róży, wskazują mu drogę do Iris i radzą zabrać klucz należący do klucznika. I dopiero wtedy możemy ruszyć dalej, już nie tylko w głąb domu, ale w głąb historii, którą to miejsce tak długo skrywało. Dom wygląda na opuszczony i bardzo zaniedbany. Już po wejściu do środka Geralt słyszy głos Iris, która ostrzega go przed wejściem dalej. W środku szybko okazuje się, że to miejsce wcale nie jest puste. Z głębi posiadłości zaczyna dobiegać głos Iris. To nie brzmi jak spokojna prośba o pomoc, to urywane, powracające komunikaty. Raz pełne złości w stylu odejdź, zostaw mnie w spokoju, innym razem pełne strachu i żalu, jakby jej emocje nadal odbijały się od tych ścian, zamiast układać w jedną spójną rozmowę. I właśnie to jest ciekawsze niż zwykłe straszenie. Iris nie pojawia się od razu jako postać, z którą można porozmawiać. Najpierw istnieje jakby w tych urywanych komunikatach, jak obecność, reakcja domu na kogoś obcego, kto wszedł tam, gdzie przez lata nikt nie powinien wchodzić. I kiedy przedmioty zaczynają poruszać się same, a na Geralta spada żyrandol, to nie wygląda jak tania sztuczka na gracza, tylko jak rozpaczliwa próba odstraszenia kogoś, kto zbliża się do tej najboleśniejszej prawdy. Zapewne cała sytuacja w domu wynika z tego, że Iris kazała klucznikowi trzymać się od siebie z daleka, więc nie miał on wstępu do wnętrza posiadłości. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego teren wokół domu wygląda jako tako, podczas gdy w środku widzimy obraz prawdziwej nędzy i rozpaczy. Wtedy Geralt widzi portret Iris, a z płótna zaczyna wyłaniać się zjawa. Na obrazie kobieta stoi w eleganckiej sukni, ale jej twarz jest rozszarpana czarną plamą. Znika to ludzkie spojrzenie, zostaje coś bladego, maskowatego, prawie upiornego, zupełnie inne niż za życia. W tle widać dwie zakapturzone postacie, które niektórzy odczytują jako prawdziwe formy kota i psa. Geralt dociera na piętro, gdzie korytarz nagle wydaje się nienaturalnie wydłużony. To moment, w którym ostrzeżenia się kończą. Upiór wychodzi z obrazów i przechodzi do ataku. Bestiariusz określa go jako istotę związaną z miejscem śmierci albo przedmiotami ważnymi za życia. W tym przypadku z portretami Iris. To ładnie spina całą eskalację. Najpierw słowa, potem ostrzeżenia, a na końcu bezpośredni atak. Kiedy upiór zostaje pokonany, Geralt trafia do sypialni Iris i znajduje jej dawno rozłożone szczątki. I tutaj tajemnica ustępuje miejsca tragedii. Z rozmowy z kotem i psem dowiadujemy się, że Iris nie zginęła w walce. Jej serce po prostu pękło. Któregoś dnia zamknęła drzwi swojej sypialni, położyła się i umarła z samotności i rozpaczy. To wyjaśnia, dlaczego jej duch jest pełen goryczy i dlaczego nie potrafi znaleźć spokoju. To moment, który naprawdę zmienia sposób, w jaki patrzymy na nią. To już nie jest tylko nawiedzony dom, tylko historia o kimś, kogo ból został dosłownie wmurowany w ściany.
Geralt postanawia pochować Iris, aby wreszcie zaznała spokoju. Znajduje odpowiednie miejsce w ogrodzie, tam gdzie za życia malowała swoje obrazy. Na jej grobie możemy złożyć kilka różnych przedmiotów. Ja zazwyczaj wybieram kicownik. Wiedźmin wypowiada kilka ciepłych słów na jej temat i przywołuje jej ducha. Nie znałem Iris von Everett, ale widziałem na obrazach, że ona i Olgierd przedstawiani są jako kochająca się para. Kiedyś Iris musiała być szczęśliwa. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Wy dwoje, macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. Podpisałaś ten szkicownik swoim imieniem. Może chciałabyś, żeby był pogrzebany razem z tobą. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. Iris nie rzuca się na Geralta, tylko prowadzi go dalej. Bez słów podchodzi do obrazu swojej dawnej rezydencji, dotyka płótna i znika w nim. Gest zaproszenia, nie atak. Geralt rozumie, że jeśli chce poznać prawdę, musi pójść za nią, więc wchodzi w ten namalowany świat. Co to za miejsce? Namalowany świat. Dzieło Iris von Everett. W namalowanym świecie musimy odtworzyć wspomnienia Iris, układając sceny tak, żeby wróciły na swoje miejsce. Kiedy wszystko zostanie poprawnie ułożone, wspomnienie ożywa. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everett, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. Pierwsze wspomnienie jest z początku ich małżeństwa. Iris maluje, marzy głośno o psie i kocie, o ciepłym domu, a Olgierd już wtedy jest gdzie indziej. Niby obok, ale nieobecny. Wiesz co? Powinniśmy sprawić sobie psa. Albo lepiej psa i kota. Gdy przyjdzie słota, pies będzie grzał mi stopy, a kot bawił się kłębkiem włóczki przed kominkiem. Co myślisz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Wybacz, zaczytałem się. Taka ciekawa ta książka. Tak, bardzo. Wiesz co, wróćmy już lepiej do środka. No czemu? Tak przyjemnie się tu siedzi. Śpiewają ptaki, bzyczą pszczoły. Sielanka. Przepraszam, kochanie. Gorzej się poczułem. Pójdę do domu, a ty uważaj proszę na siebie. Zatrzymajmy się na chwilę przy książce, którą czyta Olgierd, to Duch od stepu. Już pierwsze wersy mówią o upadku człowieka, który zamiast wyciągnąć wnioski, coraz bardziej się pogrąża. Łatwo zestawić z Olgierdem, który nie umiał pogodzić się z utratą dawnego życia. Pojawia się w poemacie też motyw węża i grzechu pierworodnego. Pokusa podsunięta, ale decyzja pozostawiona człowiekowi. Odim działa bardzo podobnie, ale najmocniej wybrzmiewa obraz poczwarki,
Człowiek tkwi w skorupie, niedoskonały, ale z potencjałem przemiany. Kamienne serce jest dla Olgierda właśnie taką poczwarką. Chroni przed bólem, ale odbiera miłość, współczucie i poczucie winy. Końcówka poematu nie obiecuje odkupienia, ale zostawia cień szansy. Co ciekawe, książka pojawia się już w pierwszym wspomnieniu Iris, kiedy ich małżeństwo pozornie znajduje się jeszcze na początku. W rzeczywistości zawiera jednak w sobie niemal całą historię Olgierda. Ludzką pychę, pragnienie posiadania, pokusę, upadek, karę, utratę człowieczeństwa, ale również możliwość ponownych narodzin. Kolejne wspomnienie przy fontannie pokazuje Olgierda i Iris, którzy wznoszą toast za swoje małżeństwo. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą, ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko wiem, że to głupie, ale on tak długo stał pusto, a ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. To wspomnienie wygląda sielsko, a jednak drobny lęk Iris wraca później dosłownie jako widmowe pająki. W środku przywołujemy kolejną retrospekcję. Zapalamy świecznik i kominek, a scena ożywa. Rodzina Iris siedzi z nimi przy stole i od razu czuć, że nie są z tego małżeństwa zadowoleni. Blada jesteś jakaś niewyraźna. Nie, wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Początek tej sceny wygląda jak zwykłe spotkanie rodzinne. Szybko wychodzi na jaw, że bliscy Iris nigdy nie zaakceptowali jej wyboru. Przynoszą Olgierdowi weksle nie jako pomoc, lecz jako przypomnienie, że w ich oczach nie jest godnym mężem ich córki. Ten bierze weksle i wrzuca do kominka. Po słowach matki o Zbirze i prostaku pojawia się kolejne widmo, które zaczyna go przypominać. Przenosimy się do sypialni, gdzie znajdujemy kolejną zamrożoną scenę. Po ustawieniu przedmiotów w odpowiednich miejscach wspomnienie ożywa. Widzimy Olgierda zmywającego krew z rąk i próbującego wmówić Iris, że są to jedynie plamy z atramentu, ponieważ pisał listy. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? Cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Oboje próbują zachowywać pozory normalności, a Olgierd proponuje wspólny wyjazd do Oxenfurtu. Iris przystaje na to z zapałem, kiedy jednak mówi jej, że i tak nie zaśnie, decyduje, że dokończy jego portret. Potem przenosimy się do jej pracowni. Iris maluje portret Olgierda i próbuje wydobyć z niego uśmiech. Choćby taki, jak wtedy, gdy ojciec zgodził się na ich ślub. Olgierd najpierw sili się na uśmiech, ale szybko traci cierpliwość i mówi, że musi trochę popracować. Kobieta przypomina o ich obietnicy, że nie będą mieć przed sobą tajemnic. Olgierd odpowiada, że po prostu chce popracować sam i wychodzi. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie.
Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie. Olgierdzie! Gabinet Olgierda wyraźnie różni się od pozostałych pomieszczeń posiadłości. W jego centrum znajduje się pentagram wpisany w magiczny okrąg, a przeszukanie pokoju ujawnia liczne księgi o Goecji, zakazanej sztuce przyzywania demonów i innych bytów. Jedna z nich, Pakt Krwi albo o obcych obecnościach, opisuje rytuały przywoływania istot spoza naszego świata i uwięzienia ich w kręgu ze świecami. Trudno nie odnieść wrażenia, że Olgierd próbował zrozumieć siły, z którymi zawarł pakt, a może znaleźć sposób, by się spod niego uwolnić. Oudojanu Feus, Soba Kamisa Iada, Soba Kamisa Aberasas. Powiadana przez Olgierda inkantacja najprawdopodobniej nie jest przypadkowym zbiorem wymyślonych słów. Jej poszczególne elementy bardzo przypominają język enochiański, XVI-wieczny język okultystyczny związany z Johnem Dee i Edwardem Kellyem, wykorzystywany właśnie w rytuałach kontaktu z istotami nadnaturalnymi. W formule Olgierda można odnaleźć słowa bardzo zbliżone do tych występujących w XIX zewie enochiańskim, m.in. Adojanu, Soba, Kahisa, Jada czy Aberasasa. Nie jest to jednak wierny cytat i nie da się przetłumaczyć tej inkantacji słowo w słowo. Jej sens można raczej odczytać jako wezwanie potężnej istoty do objawienia się. Czyli Redzi nie wrzucili tu zwykłego hokus pokus, najprawdopodobniej sięgnęli po autentyczną tradycję magii ceremonialnej i na jej podstawie stworzyli własną formułę przywołania. Po nieudanej próbie kontaktu z Odimem, Olgierd daje upust swojej desperacji. Pomieszczenie staje w płomieniach, a Geralt musi uciekać przez portal ukryty w obrazie. Zanim otwiera się zupełnie inny świat. Skute lodem okolice posiadłości von Evereców spowite śnieżycą. Szukając schronienia, trafia na wejście do piwnicy i tam zaczyna się kolejna scena. Tym razem trafiamy na wspomnienie, w którym znajdują się Olgierd, Iris i jej ojciec. W pomieszczeniu możemy znaleźć m.in. kontrakt małżeński, który rzuca nieco więcej światła na warunki ich małżeństwa. Pismo zobowiązuje ich do wzajemnego szacunku i wspólnego ponoszenia kosztów przy jednoczesnym zachowaniu własnego majątku. Patrząc z perspektywy późniejszych wydarzeń, kontrakt staje się gorzkim przypomnieniem niespełnionych obietnic, a scena, którą zaraz zobaczymy, pokaże tę historię z zupełnie innej strony. Proszę bardzo. Na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty... Ojcze? Ojcze! Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić. Bez względu na to, ile sympatii mogliśmy do tej pory odczuwać wobec Olgierda, w tym momencie widzimy, w jakiego potwora się zamienił. Nie potrafi już kochać Iris, ale jednocześnie nie jest zdolny pozwolić jej odejść. Zmusza ją więc, by pozostała w posiadłości na zawsze. Uczucie, dla którego był gotowy zawrzeć pakt, ostatecznie zamienia się w potrzebę kontroli. Iris przestaje być dla niego ukochaną osobą, której życzenia powinien szanować, a staje się kimś, kogo chce zatrzymać przy sobie wbrew jej woli. Jest to całkowite zaprzeczenie obietnic zapisanych w kontrakcie małżeńskim. Otoczenie również pokazuje, jak daleko zaszedł jego upadek. Kubek trzymany przez Olgierda oraz znaleziona fajka mogą sugerować, że coraz częściej szuka ucieczki w alkoholu i paleniu. Dla mnie ta scena stanowi ostateczne potwierdzenie, że na tym etapie nie ma już żadnego usprawiedliwienia dla jego czynów. Kamienne serce może wyjaśniać, dlaczego utracił swoje uczucia, ale nie sprawia, że Iris cierpiała mniej, ani nie zdejmuje z niego odpowiedzialności za przemoc, której się dopuścił. Tutaj warto oddzielić wyjaśnienie od usprawiedliwienia. Kamienne serce było skutkiem paktu z Odimem i bez wątpienia odebrało Olgierdowi zdolność do odczuwania miłości, współczucia czy skruchy. Nie oznacza to
jednak, że całkowicie pozbawiło go wolnej woli i zamieniło w bezmyślną marionetkę. Olgierd nadal potrafił podejmować decyzje, planować swoje działania i rozumieć ich konsekwencje. Odim nie nakazał mu więzić Iris w posiadłości, zastraszać jej, a nie reagować przemocą na próbę odejścia. Kamienne serce może więc tłumaczyć, dlaczego Olgierd stał się tak obojętny na jej cierpienie, ale nie sprawia, że przestaje być odpowiedzialny za to, co jej zrobił. I być może właśnie na tym polega największy tragizm tej historii. Olgierd sam padł ofiarą Odima, ale jednocześnie stał się oprawcą Iris. Po wydarzeniach w piwnicy trafiamy do kolejnego wspomnienia. Tutaj kończy się ich małżeństwo. Nieformalnie, ono tak naprawdę skończyło się już dużo wcześniej. To po prostu ostatni raz, kiedy Iris i Olgierd naprawdę ze sobą rozmawiają. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje to i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałem wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. Olgierd von Everett nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Przechodzimy do końca wędrówki przez namalowany świat i na jej końcu znajduje się największy lęk Iris von Everett. Geralt przechodzi do kolejnego pomieszczenia i znajduje na stole list Olgierda do żony. To już drugi list w tej historii. Pierwszy znaleźliśmy podczas włamania do domu aukcyjnego Borsodich. Pisał go młody człowiek zakochany do szaleństwa. Każde zdanie było pełne nadziei, czułości i planów na wspólną przyszłość. Ten jest jego całkowitym przeciwieństwem. Jest pożegnaniem. Olgierd nie jest tak biegły w słowach jak wcześniej. Widzi, że jego żona patrzy na niego inaczej, więc odchodzi po to, by jej więcej nie szkodzić, bo nie potrafi jej pomóc. Moja żona. List Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, kiedy pełni mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd. Bestiariusz uprzedza nas, że umysł potrafi rodzić byty utkane z lęków i traum. Największy lęk Iris ma twarz jej własnego męża. Kiedy zaczyna się walka, przeciwnicy nie są przypadkowymi potworami. Mają technikę charakterystyczną dla Olgierda. Geralt nie mierzy się więc z kolejną bestią, ale z projekcją traumy, która przejęła jego twarz, ruchy i sposób walki. Ciekawa jest sama konstrukcja tej sekwencji. Nie wiemy, czy to zabieg celowy, ale trudno nie zauważyć tej symboliki. Najpierw poznajemy historię Iris jako obserwatorzy, a chwilę później gra zmusza nas, by przeżyć ją raz jeszcze. Tym razem nie poprzez rozmowy i wspomnienia, lecz poprzez walkę. Każda kolejna projekcja przypomina następną warstwę traumy, przez którą musi przebić się Geralt, by dotrzeć do źródła. Dopiero wtedy ta walka przestaje być zwykłym starciem z bossem. Staje się ostatnim rozdziałem historii kobiety, której największym koszmarem okazał się człowiek, którego kiedyś kochała. Dopiero gdy Geralt pokonuje tę projekcję, może wreszcie spotkać się z Iris. Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. To chyba jedno z bardziej przejmujących zdań w całym Wiedźminie. Ona nie mówi jest mi smutno, tylko jestem smutkiem. Jakby z całego jej życia nie pozostało już nic więcej. Dopiero po chwili Geralt wyjaśnia, po co tu właściwie przyszedł. Po fioletową różę, którą Olgierd podarował jej w dniu, kiedy widzieli się po raz ostatni. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją
i trzymałam w sypialni, koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył, a ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia. A więc nic się nie zmieniło. Twój mąż ma potężnego wroga. Znasz Gauntera Odima? Przeklinam dzień, w którym usłyszałam to imię. Kim jest Odim i w jaki sposób wmieszał się w wasze życie? To przeze mnie Olgierd wezwał szklanego człowieka. I z mojego powodu zażyczył sobie bogactwa, a potem wieczności dla nas obojga. Olgierd rozprawi się z Odimem, prawda? To bardzo ciekawy moment. Przez całą historię można odnieść wrażenie, że Olgierd ukrywał przed Iris zawarcie paktu. Z rozmowy wynika jednak, że wiedziała o istnieniu Odima. I o ile z samych wspomnień nie jesteśmy w stanie tego wywnioskować, mówi nam o tym później profesor Szezlok. Okazuje się, że o panu Lusterko opowiedziała im wędrująca wiedźma. Myślę, że liczba mnoga nie jest użyta tu przypadkiem. Olgierd zawarł z nim pakt. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem. Musiał nim być, skoro rodzina jego narzeczonej przyjęła jego oświadczyny. Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Rodzina Iris tego nie zaakceptowała. To możny ród i za byle kogo córki nie chcieli wydać. Olgierd chciał ją wywieźć byle dalej, ale Iris nie chciała tracić rodziny. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że jest ktoś, kto spełnia wszelkie życzenia. Nazywała go panem Lusterko. Olgierd spotkał się z nim sam na rozstajnych drogach. Powiedział, że chce odzyskać majątek i wpływy. Odim się zgodził pod warunkiem, że podpiszą pakt. Olgierd miał poświęcić kogoś, kogo kocha. Odim doskonale wiedział, że Olgierd kocha Iris i swojego brata Witolda. Zgodził się więc. Wkrótce potem odzyskał majątek i ożenił się z Iris. Chcesz mi powiedzieć, że Olgierd zabił swojego brata? O nie. Odim tak nie działa. Wystarczyło, że Olgierd podpisał własną krwią pakt. Dzień później Witold został zabity. Rozmowa z profesorem Szezlokiem przynosi jeszcze jedną informację, która rzuca zupełnie inne światło na początek całej historii. Odim nie spełnił życzeń Olgierda za darmo. Aby pakt mógł dojść do skutku, Olgierd musiał poświęcić osobę, którą naprawdę kochał. Dostał wybór pomiędzy Iris a własnym bratem. Wybrał Witolda i chociaż nie zabił go własnymi rękami, niedługo później Witold zginął w zasadzce. Jego śmierć stała się więc ceną, którą Olgierd zapłacił za możliwość odzyskania majątku Iris i życia, którego tak bardzo pragnął. Niestety, zdarzyło się, że jednego razu wpadliśmy w zasadzkę. 5 na 1 przypadało. No i zabili mnie. Dębowym stołem rozgnietli czaszkę o ścianę, jak skorupkę jajka. Wyobrażasz sobie? Ale nie ma co rozdrapywać ran. Na kilka dni, zanim umarłem, brat powiedział mi, że ponoć znalazł sposób, żeby się odkuć. Szkoda tylko, że nie powiedział jaki. Zanim Geralt podejmie decyzję o tym, czy zabrać różę, czy nie, może zadać Czarnemu Kotu i Psu jeszcze jedno pytanie. Dlaczego tak bardzo zależy wam, żebym zabrał różę?
Początkowo można odnieść wrażenie, że kieruje nimi zwykły egoizm. W końcu są demonami uwięzionymi w tym świecie, dokładnie tak samo jak Iris. Geralt zresztą dochodzi do tego samego wniosku. Mówi wprost, że gdy zabierze różę, Iris przestanie istnieć, a oni odzyskają wolność. Próbujecie przekonać mnie, żebym zabrał różę. Dlaczego? Chcemy pomóc Iris von Everett. I tobie. Nie wierzę w altruizm demonów. Bo jesteście demonami, prawda? Zostaliście oddani na służbę Iris po kres jej dni. Dobrze pamiętam? Kres nie nastąpił wraz z jej śmiercią, więc teraz jesteście skazani na wieczny pobyt w świecie jej udręki. Sami nie możecie zerwać kontraktu i chcecie, żebym zrobił to za was. Gdy wezmę różę, Iris przestanie istnieć, a wy będziecie wolni. Masz rację, ale czy to znaczy, że mamy złe intencje? W tej tragedii jesteśmy tylko statystami, a przedstawienie ciągnie się zbyt długo. Nie możemy pomóc naszej pani i nie wzrusza nas jej los. Czy można winić nas za to, że po prostu chcemy zejść ze sceny? Im dłużej myślałam o tej rozmowie, tym bardziej miałam wrażenie, że Kot i pies wcale nie mówią tylko o sobie. Mówią o całej historii von Everettów. Nazywają ją przedstawieniem, spektaklem, który trwa zbyt długo, jakby wszystko, co miało się wydarzyć, wydarzyło się już wcześniej, a mimo to kurtyna wciąż nie opada. Wszyscy nadal odgrywają swoje role. Iris śni ten sam sen, Kot i pies pilnują swojej pani, a Geralt trafia do miejsca, w którym może wreszcie zakończyć historię, która od dawna nie potrafi zakończyć się sama. Więc naszło mnie kolejne pytanie. Kim jest Wiedźmin w tym przedstawieniu? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Geralt pełni rolę klasycznego deus ex machina. Pojawia się dopiero pod koniec i wydaje się, że to od niego zależy zakończenie. Ale CD Projekt bardzo sprytnie odwraca ten motyw. Zamiast wszechmocnego wybawcy dostajemy Wiedźmina, który nie potrafi naprawić niczego, co już się wydarzyło. Może jedynie wybrać, które zakończenie tej tragedii uzna za mniej okrutne. Tak naprawdę to nie Geralt podejmuje tę decyzję, podejmujemy ją my, gracze. To my decydujemy, czy zabrać różę. To my decydujemy, czy pozwolić Iris odejść, czy pozostawić ją w świecie wspomnień. To my później wybieramy, czy ratować Olgierda, czy pozwolić Odimowi odebrać jego duszę. I właśnie tutaj zaczęłam zastanawiać się nad czymś jeszcze. Może Serca z Kamienia nie są wyłącznie tytułem dodatku. Może to pytanie skierowane do nas. Bo kiedy przychodzi moment wyboru, gra nie pyta, jakie serce ma Olgierd, pyta, jakie jest nasze. Czy potrafimy pozwolić Iris odejść, wiedząc, że oznacza to jej koniec? Czy potrafimy zostawić ją przy życiu, mając świadomość, że być może skazujemy ją na wieczne przeżywanie tych samych wspomnień? Czy wierzymy, że człowiek taki jak Olgierd zasługuje na odkupienie? Czy uważamy, że za swoje wybory powinien zapłacić? Po rozmowie z Iris Geralt staje przed decyzją, której gra ani przez chwilę nie próbuje przedstawić jako tej właściwej. Jeżeli odmówimy zabrania róży, Iris nie okazuje wdzięczności. Wręcz przeciwnie. Nie chcę decydować o twoim losie. Nie przyjmę róży. Odejdziesz z pustymi rękami? Co z twoją misją? Róża zostaje przy Iris. A zatem niech tak będzie. Może z biegiem lat zjawi się ktoś, kto nas uwolni. Nie wiem, czy wybrałeś dobrze. I nie czuję wdzięczności. Ale nie wrócisz do mojego męża z pustymi rękami. Spójrz. Brzegi płatków ciemnieją. Kwiat zamyka się, a mnie ogarnia senność. Dobranoc, nieznajomy. Gdy stąd odejdziesz, róża będzie na ciebie czekać. A ja zapadnę w sen o tym, co zdarzyło się kiedyś. Chcę wrócić do Olgierda i jeszcze raz spojrzeć w te oczy, których nie powstydziłby się sam diabeł. Trudno nazwać to szczęśliwym zakończeniem. Kobieta pozostaje uwięziona w świecie własnych wspomnień, skazana na nieustanne przeżywanie tej samej historii. Jednocześnie Czarny Kot i Pies również pozostają związani kontraktem. Nadal pełnią rolę statystów, a całe przedstawienie trwa dalej.
Jeżeli jednak zdecydujemy się zabrać różę, wszystko dobiega końca. Świat namalowany przez Iris zaczyna się rozpadać. Ona sama powoli znika, żegnając się z Geraltem. Jednocześnie wygasa również magia podtrzymująca istnienie tego miejsca. Czarny kot i pies odzyskują wolność. Nie jest to jednak zwycięstwo. To raczej spokojne zamknięcie historii, która od dawna nie potrafiła znaleźć własnego końca. Podjęłam decyzję. Oddam ci różę. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Iris von Everett. Będę o tobie pamiętał. To już bez znaczenia. Żegnaj. Niezależnie od tego, jakiej decyzji dokonaliśmy, opuszczamy posiadłość von Everettów i udajemy się do alchemii w Oxenfurcie, gdzie mieliśmy spotkać się z Olgierdem. Na miejscu zastajemy jednak tylko jednego z jego ludzi oraz Gauntera Oddima. Sama rozmowa z panem Lusterko zasługuje na osobny materiał, dlatego nie będę jej tutaj szczegółowo omawiać. Dla tej historii najważniejsze jest jednak jedno. To właśnie wtedy Oddim przekazuje Geraltowi, że on i Olgierd mają spotkać się w świątyni Lilwani. Po jego odejściu Geralt przekazuje tę wiadomość człowiekowi Olgierda. To właśnie tam ma rozegrać się ostatni akt tej historii. Ciekawe miejsce wybrałeś. Zakładam, że nie przypadkowo. To nie ja wybrałem to miejsce. Domyślam się. Po dotarciu do świątyni Lilwani spotykamy Olgierda i przekazujemy mu ostatni przedmiot związany z Iris. Niezależnie od tego, czy jest to róża, czy obraz, reakcja Olgierda jest bardzo podobna. Dopiero wtedy zaczyna rozumieć, co tak naprawdę pozostawiła po sobie jego żona. Jeżeli oddamy mu obraz, Geralt wyjaśnia, że to właśnie do niego przeniosła swoją duszę. A kiedy Olgierd z niedowierzaniem pyta, dlaczego miałaby to zrobić, Geralt odpowiada: Jest taka piękna. Wygląda jak żywa. W pewnym sensie żyje. To ona namalowała ten obraz, a potem wniknęła do środka. Co? Jak to? Nie wiem. Kochała cię. Może po prostu chciała być blisko. Chciała być blisko. Po tym wszystkim? Iris, w co myśmy się wpakowali? Gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy. Mam wrażenie, że właśnie tutaj rozpoczyna się prawdziwe odkupienie Olgierda. Nie wtedy, gdy odzyskuje emocje, nie wtedy, gdy kończy się ostatnie życzenie, ale wtedy, gdy po raz pierwszy naprawdę konfrontuje się z własnymi decyzjami. Dopiero teraz dociera do niego, że mimo wszystkiego, co się wydarzyło, Iris nigdy nie przestała go kochać i właśnie w tej chwili pojawia się Gaunter Oddim. Bardzo podoba mi się też konstrukcja tej sceny. Twórcy nie pozwalają Olgierdowi długo trwać w tej refleksji. W momencie, w którym po raz pierwszy naprawdę mierzy się z konsekwencjami własnych wyborów, zjawia się pan Lusterko, aby upomnieć się o cenę zawartego przed laty paktu. To sprawia, że pytanie, które za chwilę postawi gra, nie brzmi już, czy Olgierd wygra z Oddimem. Brzmi znacznie ciekawiej, czy człowiek, który w końcu zrozumiał, co zrobił, zasługuje jeszcze na odkupienie. To właśnie teraz gra stawia przed nami ostatni wybór. Możemy odejść, pozwalając Oddimowi zabrać duszę Olgierda, albo stanąć po jego stronie i spróbować go ocalić. W tym momencie pytanie nie brzmi już jednak, czy Olgierd jest winny, bo jest. Nie był krystalicznym człowiekiem ani przed zawarciem paktu, ani po nim. Prowadził najazdy, żył jak rozbójnik i krzywdził ludzi na długo przed tym, zanim jego serce zamieniło się w kamień. Pakt nie stworzył więc całego zła, które w nim było, raczej odebrał mu ostatnie hamulce i sprawił, że przestał odczuwać ciężar własnych wyborów. To również jego decyzje doprowadziły do tragedii Iris. Mark Stark 1007 zwrócił uwagę na coś bardzo interesującego. Olgierd nie tylko przestał kochać swoją żonę w taki sposób, jakiego potrzebowała. Stopniowo odbierał jej wszystko, co dawało jej poczucie bezpieczeństwa i jakąkolwiek kontrolę nad własnym życiem. Straciła rodzinę, ojca, przyjaciół. Została sama w posiadłości strzeżonej przez klucznika oraz istoty, które miały dotrzymywać jej towarzystwa, ale jednocześnie pilnowały domu, z którego praktycznie nie mogła odejść. Nawet śmierć nie przyniosła
jej uwolnienia. Iris pozostała zamknięta w świecie własnych wspomnień, skazana na ponowne przeżywanie smutku, poczucia winy i chwil, które doprowadziły ją do końca. Nie mogła nawet sama odebrać sobie istnienia. Jeżeli Geralt zabiera różę, być może dokonuje wobec niej pierwszego od bardzo dawna aktu prawdziwego miłosierdzia. Nie naprawia jej życia, ponieważ tego nie da się już zrobić. Pozwala jej jedynie wreszcie odejść. Ten sam komentarz stawia też inne, znacznie trudniejsze pytanie. Co jeżeli zamiast róży Geralt zabierze magiczne płótno, w którym wciąż istnieje część Iris, a następnie oddaje Olgierdowi? Czy po odzyskaniu serca i skonfrontowaniu się z tym, co zrobił, Olgierd próbowałby ją uratować? Czy wykorzystałby swoje pieniądze, kontakty i wiedzę o magii, aby znaleźć sposób na uwolnienie żony? Nie wiemy nawet, czy byłoby to możliwe. Pozostawia nam jedynie możliwość wyobrażenia sobie, kim Olgierd mógłby stać się później. Wpis w glosariuszu wprost mówi, że Iris przetrwała zaklęta w obrazie. To być może jej historia wcale nie musi się w tym miejscu kończyć. Olgierd odzyskuje serce, dostaje nie tylko świadomość tego, co zrobił, ale być może również ostatnią szansę, żeby spróbować coś naprawić. Ma pieniądze, kontakty i niemałą wiedzę o magii, więc trudno nie zastanawiać się, czy nie zacząłby szukać sposobu, żeby Iris z tego obrazu uwolnić. Gra nigdy nam tego nie pokazuje, ale właśnie dlatego ta możliwość jest taka ciekawa. Być może jego odkupienie nie kończy się na pokonaniu Odima. Może dopiero wtedy mogłoby się tak naprawdę zacząć. Odkupienie nie oznacza uniewinnienia. Nie sprawia, że wcześniejsze czyny przestają istnieć. Nie przywraca Iris utraconych lat ani Witolda do życia. Druga szansa nie jest nagrodą za niewinność. Jest możliwością sprawdzenia, co człowiek zrobi, kiedy wreszcie zrozumie, jak wiele zniszczył. I osobiście skłaniam się ku temu, że Olgierd być może zasługuje na taką możliwość. Być może również ze względu na Iris. Nie dlatego, że jej miłość powinna go rozgrzeszać. Miłość nie kasuje krzywdy. Ale Iris nawet po wszystkim nadal pyta Olgierda i przeklina dzień, w którym w ich życiu pojawił się Odim. Chcę więc wierzyć, że nie chciałaby, aby na zawsze pozostał człowiekiem o kamiennym sercu. Być może większą karą byłoby właśnie odzyskanie uczuć i konieczność życia ze świadomością tego, co zrobił. Ratując Olgierda nie mówimy, to dobry człowiek. Mówimy jedynie, być może nie jest jeszcze za późno, żeby stał się kimś innym. Ale pomoc jemu może oznaczać również coś jeszcze. Sprzeciw wobec Odima. Olgierd jest winny, ale to nie znaczy automatycznie, że Gaunter ma moralne prawo zabierać jego duszę. Scalenie go można więc odczytać nie jako uniewinnienie, lecz jako odmowę uznania Odima za sędziego. Z drugiej strony całkowicie rozumiem również decyzję o nieinterweniowaniu. Olgierd sam zawarł pakt, sam wybrał Witolda jako ofiarę, sam uruchomił cały ciąg wydarzeń. Można więc uznać, że nadszedł moment, w którym powinien ponieść pełne konsekwencje własnych decyzji. Geralt nie ma też obowiązku ryzykować dla niego własną duszą. I właśnie dlatego ten wybór jest tak ciekawy, bo ostatecznie nie podejmuje go Geralt, podejmujemy go my. Być może więc serca z kamienia nie są wyłącznie historią człowieka, którego serce stało się kamienne. To również pytanie skierowane do nas, o to, jak sami rozumiemy winę, karę, miłosierdzie i drugą szansę. Gra nie pokazuje nam, kim Olgierd stanie się później, i być może właśnie to jest w tym wyborze najuczciwsze. Nie decydujemy, czy zasłużył na wymazanie win. Decydujemy, czy wierzymy, że człowiek obciążony taką winą może jeszcze zrobić ze swoim życiem coś innego. I tak kończy się historia małżeństwa Iris i Olgierda von Everec. Na początku tego filmu przywołałam słowa Tolstoja. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Na czym polegał więc sposób Iris i Olgierda? Być może na tym, że ich tragedia nie rozpoczęła się wtedy, gdy stracili wszystko. Rozpoczęła się wtedy, gdy Olgierd otrzymał dokładnie to, czego pragnął. Kiedy odzyskał majątek, mógł podślubić Iris i otrzymał nieśmiertelność. Tyle, że ceną spełnienia tych pragnień była utrata zdolności, by móc się nimi cieszyć. Odzyskał kobietę, którą kochał, ale nie potrafił już odwzajemniać jej miłości. Zdobył wspólną przyszłość, lecz stał się człowiekiem, z którym Iris nie mogła jej zbudować. I być może właśnie na tym polega najbardziej przewrotny aspekt jego paktu. Odim nie odebrał Olgierdowi tego, czego pragnął, pozwolił mu to zdobyć, a następnie sprawił, że każde spełnione życzenie stało się częścią jego kary. I tak człowiek, który był gotowy zrobić wszystko, aby Iris odzyskać, ostatecznie sam doprowadził do jej utraty. Być może właśnie na tym polegał ich własny sposób bycia nieszczęśliwą rodziną. Najstraszniejszym rodzajem nieszczęścia jest to, które sami dla siebie wybieramy, wierząc, że walczymy
o szczęście. Na sam koniec chciałabym jeszcze bardzo podziękować wszystkim osobom, które odpowiedziały na mój post i podzieliły się swoimi przemyśleniami. Kilka z tych komentarzy naprawdę wpłynęło na kształt tej analizy, więc tym bardziej dziękuję Wam za udział w tym materiale. Jeżeli dotarliście aż tutaj, napiszcie w komentarzu po prostu Iris. Będę wiedziała, kto został ze mną do samego końca. Jestem też bardzo ciekawa, jak Wam się ten materiał podobał i jak Wy sami odbieracie historię Iris i Olgierda. Koniecznie dajcie znać, bo po tym filmie naprawdę chętnie poczytam Wasze interpretacje. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A jeśli chcecie jeszcze uzupełnić sobie historię Serc z Kamienia, na kanale znajdziecie też materiały o braciach Borsodi i innych wątkach z dodatku. Dzięki za oglądanie i słyszymy się już niedługo, oczywiście następnym razem. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Za wszystko. Szczęśliwej drogi. Wzajemnie. Powodzenia.